Tak wiele ja nie mam wspomnień, ponieważ wtedy miałam wszystkiego 7 lat. Myśmy mieszkali w centrum getta, znaczy się na ulicy Mylnej. To było blisko Ogrodu Saskiego. Myśmy mieli taką kobietę, Polkę, która pracowała u nas i zajmowała się nami, mną i bratem, ponieważ moi rodzice byli bardzo zajęci. Mama była cały czas w szkole, a ojciec był zajęty pracą polityczną, znaczy w bundzie. Także rodziców prawie że nie było cały tydzień. To ona nas wychowywała i z nią żeśmy wychodzili. Chodziliśmy do kościoła i chodziliśmy tam do jakiegoś parku, to ja pamiętam. Tak dużo. Najwięcej to pamiętam sprzed wojny. Zawsze na lato mnie wysyłali do Wilna, bo moi rodzice są urodzeni w Wilnie i tam mieli bardzo dużą rodzinę. I ja zawsze na lato wyjeżdżałam do Wilna z jedną z ciotek, bo to była jazda pociągiem całą noc. No i wtedy tam byłam u babci, pamiętam babcię jedną i drugą. I żeśmy tam byli całe lato. Oni mieli jakiś dom wakacyjny taki niedaleko Wilna i żeśmy tam jeździli. To była Wilejka, pamiętam tę nazwę. To było po prostu w lesie, taki dom w lesie i tam było bardzo przyjemnie. Bawiłam się tam z nim. To wszystko. Mówiliśmy po polsku przede wszystkim przez tą opiekunkę naszą. Z nią mówiliśmy po polsku. Możliwe, ja myślę, że rodzice między sobą mówili po żydowsku, ale w domu oni używali polskiego. Z nami mówili po polsku. Poszłam do 1. klasy, a jak miałam pójść do 2., to wybuchła wojna akurat 1 września. Ja chodziłam do żydowskiej szkoły, do 1. klasy. Nie mam tam specjalnie dobrych wspomnień z tej szkoły. Na odwrót, bardzo nie lubiłam tej szkoły. No a później całą wojnę to się w ogóle nie uczyłam. Jak wojna się zaczęła, to nasz dom został zbombardowany od razu w 1. tygodniu wojny. Znaczy w 1. tygodniu wojny upadła bomba zapalająca na nasz dom i myśmy, to było wieczorem, już mieliśmy iść spać i po prostu tak jak byliśmy w piżamach i prawie że bosi, bez niczego, to tak żeśmy uciekli z mieszkania przez te płonące ulice i to szkło i to wszystko z początku do domu mojej cioci, która mieszkała, zdaje się, na Elektoralnej, a potem żeśmy się przeszli razem z mamą do szkoły na Czyste. Bardzo wielu tych ludzi, którzy byli aktywni w społeczności żydowskiej, wyjechało z Warszawy. Wyjechali albo na wschód, albo do Wilna. Bardzo wielu wyjechało. I moi rodzice także mieli okazję wyjechać, ale oni nie chcieli wyjechać, ponieważ oni poczuli, że na nich się pozostała odpowiedzialność za te żydowskie masy, które się zostały w Warszawie. A mama nie mogła wyjechać przez szkołę, bo ona czuła obowiązek zostać się w szkole i dalej prowadzić dyrekcję tej szkoły. Niemcy wzięli cały szpital i szkołę pielęgniarską i wszystkich przeprowadzili do getta. I wtedy mama dostała ten dom na ulicy Mariańskiej, gdzie prowadziła tą szkołę pielęgniarską nadal. I to był właściwie jedyna szkoła, która istniała w getcie za pozwoleniem Niemców, bo
Niemcy bardzo szanowali pielęgniarki przez te wszystkie epidemie, które panowały w getcie. Oni się bardzo obawiali tych epidemii. Myśmy tam, znaczy ja i brat, myśmy mieszkali razem z mamą, ona miała tam służbowy pokój. I pamiętam przede wszystkim te szerokie schody, zawsze żeśmy się spuszczali na tej poręczy tych schodów. To była nasza zabawa. Myśmy wiele nie wychodzili z bratem z pokoju mamy. Myśmy się na ogół bawili w pokoju mamy, tam za szafą, w szafie i tak dalej. Najwyżej z naszym kuzynem, który także był w getcie. Rzeczywistość była okropna, była okropna. Ja pamiętam te trupy na ulicach i ja tego nie mogę zapomnieć. Tak dużo na ulicę to żeśmy nie wychodzili. Najwyżej żeśmy szli do domu Korczaka, który był bardzo blisko nas i tam żeśmy się bawili trochę z dziećmi. Myśmy właściwie nie mieli mamy. Można powiedzieć, że nie mieliśmy mamy w dzieciństwie. Ona zawsze była zajęta innymi ludźmi, innymi dziećmi. Ja bardzo kochałam moją mamę. Moja mama była bardzo energiczną i odważną osobą. Można powiedzieć, że odwaga to było coś bardzo charakterystyczne dla niej. Ona się absolutnie nie bała niczego, ani Niemców na pewno nie. Ona rozmawiała z nimi, znała trochę niemiecki i rozmawiała z nimi i raz ona nas uratowała z placu Grzybowskiego, gdzie oni zebrali całą ludność małego getta, żeby wysyłać ich do Treblinki. Ona ich przekonała, że pielęgniarki to są bardzo potrzebne dla walki z epidemią i po raz drugi nas wyciągnęła po prostu z Umschlagplatzu. I kilka pielęgniarki i nas w karetce pogotowia, znaczy mnie i mojego brata. Była bardzo wymagająca, bardzo wymagająca. Jak ona prowadziła tą szkołę w getcie, to jedna z jej absolwentek, ja myślę, że to była żona Marka Edelmana, to ona napisała w swoich wspomnieniach, że moja matka jak gdyby zupełnie chciała, żeby zapomnieć, że się żyje w getcie, że się żyje w tej rzeczywistości wojny i strasznych warunków. Ona prowadziła tą szkołę tak, jak była przed wojną. Wszystkie uniformy wyprasowane i czyste i te pielęgniarki w tych swoich mundurach szły do wszystkich ośrodków pomagających tym ludziom, którzy przychodzili do getta. Mama w ogóle wychodziła na stronę aryjską dosyć często. Pielęgniarki wtedy nosiły takie peleryny niebieskie i ona z taką peleryną wychodziła na stronę aryjską, zdejmowała tą opaskę i tam załatwiała rozmaite sprawy. Ona przechodziła przez budynek sądów. Tam było przejście. Marek Edelman napisał książkę o powstaniu w getcie, którą zadedykował mojemu ojcu. Mój ojciec był dla Marka Edelmana jakby ojcem przybranym. On się bardzo nim opiekował. Zdaje się, że jakiś okres Marek Edelman także u nas mieszkał w mieszkaniu. Mój ojciec był człowiekiem uduchowionym. Bardzo. On szczególnie zajmował się pisaniem, referowaniem na rozmaite tematy. Prowadził takie kursy oświecające dla ludzi, którzy się nie uczyli. Dużo rozjeżdżał przez to i właściwie ja wiem, że ludzie go bardzo kochali. On nieraz przychodził do nas w nocy, ukrywając się, przychodził w nocy, odwiedzał nas i wtedy nam opowiadał
opowiadał nam Odyseję Homera w takich odcinkach. I ja pamiętam, że myśmy czekali na te wszystkie jego wizyty, żeby usłyszeć dalej to opowiadanie. Myśmy wyszli już w 1943 roku. Znaczy, mój ojciec był u szczotkarzy. To była taka fabryka szczotek niemiecka. On tam pracował i tam była ukryta grupa powstańców z ramienia bundu. Marek Edelman był tym przewodnikiem tego. Po tym, jak Niemcy zabili wszystkich w szpitalu na Gęsi, to się stało już pod koniec 1942 roku, to ojciec bardzo nalegał na mamę, żeby ona wyszła z getta i żeby nas także wyciągnęła. Ja pamiętam, że ja wyszłam z placówką pracowników. Byli pracownicy żydowscy, którzy pracowali na stronie aryjskiej i ja się dołączyłam do takiej grupy. Wprawdzie byłam małą dziewczynką, ale jednak ubrali mnie w wiele ubrań i widocznie wyglądałam starsza. I dołączyłam się do takiej grupy i z taką grupą wyszłam na drugą stronę i tam na drugiej stronie ktoś na mnie czekał i mnie zabrał gdzieś. Ja się tam chowałam w Warszawie przez kilka miesięcy w rozmaitych miejscach. Mój brat, ja myślę, że go przeprowadzili przez dziurę w murze, a moja mama naprawdę nie wiem, jak ona wyszła. Nie wiem. Możliwe, że także z taką placówką. Mój brat został w jakiejś rodzinie członków Socjalistycznej Partii Robotniczej, PPS, i oni go ukrywali właściwie przez całą wojnę. A ja się ukrywałam w rozmaitych miejscach, znaczy nieraz na jakimś podwórku, nieraz za jakąś szafą, w rozmaitych miejscach, póki latem 1943 roku, kiedy już było wiadome, że mój ojciec zginął i że powstanie się zakończyło, to moja mama postanowiła poszukać pracy jako Polka i znalazła pracę w Górach Świętokrzyskich w jakimś gospodarstwie, które się nazywało Grzegorzowice. Tam była przyroda zupełnie niezwykła. Lasy i pola i ogród przepiękny tego gospodarstwa. Ja to wszystko po prostu widzę do dziś dnia, tak jakbym wczoraj tam byłam upojona tym po prostu. Kolegowałam się tam z tymi dziećmi, tych chłopów naokoło, z czworaków, tam było dosyć dużo dzieci i nawet chodziłam tam na jakieś komplety takie, coś się tam uczyłam. Nic nie wiedzieli, że my jesteśmy Żydówkami. Moja mama miała także wygląd zupełnie polski i ja także i oni nic nie wiedzieli, nic nie wiedzieli. Ja nawet jeden raz pod wpływem kościoła to powiedziałam mamie, że ja muszę się wyspowiadać księdzowi, że ja jestem Żydówką, bo to jest przecież... Jakoś ona mnie przekonała, żebym nic nie mówiła. Po roku żeśmy wrócili do Warszawy. Nie do samej Warszawy, tylko do Radości pod Warszawą. I tam właściwie nas oswobodzono. Znaczy armia rosyjska tam przyszła już w 1944 roku. Wtedy ja jeszcze byłam pod imieniem tym polskim. Wiesława Kowalska się nazywała. Potem mamie zaproponowano kierowaniem domu dziecka w Otwocku. Ona to przyjęła i kierowała tym domem w ciągu dwóch lat, od 1945 do 1947 roku. Dom dziecka to był dla nas raj prawdziwy. Zaraz ja... Po tych latach wojny, jak myśmy tam przyjechali,
to po raz pierwszy mieliśmy kolegów, koleżanek, jakieś życie takie normalne, uczenie się w szkole. Mama miała służbowe mieszkanie, ale ja nie chciałam z nią mieszkać, ani ja, ani brat. Myśmy chcieli mieszkać razem ze wszystkimi dziećmi. Ona się zajmowała wszystkimi dziećmi. Ona próbowała być tą samą matką dla wszystkich dzieci, nie tylko dla nas. I ja to wprawdzie, ja to dosyć ciężko odczuwałam, bo no, jak gdyby miałam dużo wspólników do mamy. W Polsce się źle czułam, w Polsce się bardzo źle czułam. W szkole to była po prostu nagonka na Żydów. W szkole w Otwocku to było coś okropnego, naprawdę. Wyśmiewali się z nas, obrzucali nas kamieniami. Była atmosfera zupełnie tak przeciwko nam, że bardzo źle, żeśmy się tam czuli. Bardzo źle. Były dzieci polskie u nas w domu dziecka. W naszym domu dziecka były polskie dzieci, dzieci personelu. Byliśmy kolegami, nic żeśmy nie odczuwali, ale dzieci w szkole to było okropne. Dla mnie to było zupełnie jasne, że ja chcę wyjechać, ponieważ wszyscy moi przyjaciele i koledzy wyjeżdżają, to ja też. A wprawdzie nic nie wiedziałam o Palestynie czy o Izraelu, nie miałam nawet zielonego pojęcia, gdzie ja jadę, czy co się dzieje. Mama nie była szczęśliwa z tego zupełnie, ale ona jednak mi dała pozwolenie. Bo ja miałam tylko 17 lat i ja potrzebowałam pozwolenia mamy. Ona mi dała to pozwolenie. Ona płakała, mój brat płakał. Było dosyć ciężkie. Nikt z nas nic nie opowiadał o swoich przeżyciach w czasie wojny II. W Izraelu wtedy była zupełnie inna atmosfera, bo oni właściwie żyli tą wojną wyzwoleńczą Izraela. Także tylko ta wojna wyzwoleńcza Izraela, to, że Izrael jest państwem, tylko to było dla nich ważne. A to co Żydzi przeżyli w Polsce czy gdziekolwiek indziej w czasie wojny, to ich zupełnie nie interesowało. Ci Izraelczycy, oni w ogóle nie mogli wymówić tego imienia. Wiesia to było niemożliwe dla niego. To jest niemożliwe w hebrajskim. Także jak ja usłyszałam te wszystkie, wołali mi Wesza i rozmaite takie, to powiedziałam, muszę zmienić imię. I wtedy zmieniłam to na Aviva. Tam spotkałam mojego pierwszego męża, który też, on nie przeżył wojny w Polsce, on przeżył wojnę w Rosji, ale też był w naszej grupie i on mi się po prostu spodobał. I myśmy się pobrali, znaczy nie tylko ja, także wszystkie moje koleżanki. Ja wszystkiego wtedy miałam 18 lat. Myśmy byli zajęci naprawdę tą pracą w kibucu i tym rolnictwem i tym wszystkim. Ja po 7 latach się rozwiodłam z moim mężem, jak moja córka się urodziła. Moja córka się urodziła od razu. Ja miałam 19 lat, jak urodziłam swoją córkę. Ja zawsze lubiłam rysować, malować, zawsze się tym zajmowałam jakoś. Na każde święto ja robiłam po prostu dekoracje w kibucu, w jadalni albo gdzieś na zewnątrz. I oni bardzo to cenili, te moje dekoracje i to wszystko, co ja robiłam. I jak ja się rozwiodłam ze swoim mężem, to oni bardzo chcieli iść, znaczy pomóc mi w jakiś sposób. Ja byłam wtedy w dosyć ciężkim stanie i wtedy się mnie zapytali, czy ja chcę się czegoś uczyć na zewnątrz. No i wtedy ja sobie tak pomyślałam, że jak ja się zajmuję tą dekoracją, to ja chcę się uczyć malarstwa. I wtedy zaczęłam, znaczy kibuc mi umożliwił jeździć do Tel Awiwu i uczyć się malarstwa. I
wtedy miałam bardzo dobrego nauczyciela, Streichmana, który mnie naprawdę poprowadził mnie tą drogą i pokazał mi, że ja mogę się wypowiedzieć w tym malarstwie. Znalazłam jakiś sposób odtworzyć te wszystkie swoje przeżycia i to, co odczuwałam właśnie przez malarstwo. Zawsze mówiłam, że ja maluję, żeby zapomnieć, nie żeby zapamiętać. Ja nie chciałam wrócić do tych czasów wojny w żaden sposób. Ani we wspomnieniach, ani w opowiadaniach, ani w mojej pracy twórczej. W grafikach to jest bardziej widoczne, te moje przeżycia. Bo ja często jakoś tam wracałam do polskiego pejzażu. Znaczy w sposób, no jak gdyby powiedzieć, nie rzeczywistości, tylko jakieś tam wspomnienia są. Te polskie drzewa, polskie krajobrazy jakoś tam wychodzą w grafikach, właśnie w pracy graficznej. Jest jedna grafika, której tutaj nie ma, ale ona była na wystawie w Jerozolimie, gdzie zużyłam, jak byłam ukryta w Warszawie, to robiłam takie plecionki, koszyki, takie koszyki plecione ze sznurów. Wtedy to było modne, znaczy była taka deska, na tą deskę się przymocowywało sznury czwórkami i potem się je jakoś wiązało jedno z drugim, póki to się tworzył po prostu koszyk. I ja się tym zajmowałam bardzo dużo, znaczy jak byłam ukryta, to robiłam te koszyki. I raptem sobie przypomniałam sobie to wiązanie, to znaczy ten, jak to powiedzieć, ten splot tego sznurka. I zrobiłam taką zupełnie płasko, powiązałam te sznurki w tym rodzaju i to wydrukowałam. Znaczy położyłam to na papier, na to położyłam mokry papier i to się odcisnęło. I to jest taka praca, która była na wystawie w Jerozolimie, ale tutaj jej nie ma. To jest kolograf, to znaczy tylko białe na białe. Nie ma tam koloru absolutnie. Także jest coś, jakieś wspomnienie. Ja się uczyłam miedziorytu, a potem się uczyłam też kolografii u jednego artysty w Tel Awiwie. Kolografia to jest właściwie wytłoczenie innych materiałów, nie płyty metalowej, tylko innych materiałów, ja wiem, tam sznurów, czy kartonu wyciętego, czy tam jakieś kleje, czy coś w tym rodzaju. Ja chciałam dać się wyrazić papierowi, można powiedzieć w ten sposób. Także nie tylko obraz, który tworzyłam na metalu, ale także sam papier, w którym pracowałam, żeby on też coś powiedział. Na ogół chciałam mówić o przyrodzie, albo chciałam mówić o to, co widziałam w Jerozolimie. Po raz pierwszy się spotkałam z architekturą Jerozolimy, ale też tam bardzo często wyrażałam tematy chrześcijańskie, można powiedzieć, bo tam się spotkałam z tymi kościołami jerozolimskimi, z tymi witrażami, z tymi wieżami takimi. Ja opuściłam kibuc w 1973 roku, a wyszłam za mojego drugiego męża gdzieś w 80. Ja myślę, że w 80. Wtedy miałam okazję kupić to studio, to miejsce na malowanie. I od wtedy właściwie zaczęłam malować te góry jerozolimskie. Bo przedtem to tylko robiłam grafiki albo wodne farby, bo nie miałam miejsca, nie miałam żadnej możliwości malować olejne obrazy. Ostatni raz spotkałam się z mamą w 1973 roku, to było przed samą jej śmiercią.
Ona mi urządziła wystawę w Nowym Jorku, w budynku Bundu. To był 73 rok. I w samym New Yorku na 68 ulicy, coś w tym rodzaju, tam Bund miał takie bardzo duże pomieszczenie i ona tam mi zorganizowała wystawę. I ja pojechałam do Nowego Jorku z wieloma obrazami. Ja posyłałam przez samolot jakieś może 30 obrazów olejnych i one tam zostały wystawione. I wtedy po raz ostatni widziałam mamę, a ona już była bardzo chora, bardzo chora. Ona miała raka i ona już wiedziała, że ma raka. Ona już nie była tą samą. Już nie była. Ona była, przede wszystkim ona straszliwie zeszczuplała. Ona zawsze była pokaźną kobietą, dużą. Wtedy ja ją spotkałam na lotnisku. Ona przyszła po mnie na lotnisku. Ja jej nie poznałam, po prostu jej nie poznałam. Ona stała się małą kobietą, zupełnie no, jak gdyby zanikła. I stamtąd z Nowego Jorku ona od razu pojechała do szpitala, prosto do szpitala. I zmarła, ona zmarła w sierpniu bodajże 73 roku.